Gdy kilka lat temu europejska motoryzacja zaczęła eksperymentować z samochodami elektrycznymi, a my zaczęliśmy je testować, to w komentarzach często pisaliście: ze względu na zasięg, czas ładowania i technologię te samochody nadają się co najwyżej do jazdy po mieście. Więc dlaczego są takie wielkie i są takie drogie? I najwyraźniej koncerny motoryzacyjne czytały wszystkie te komentarze, bo nareszcie zaczęły tworzyć samochody elektryczne stricte do miasta. Takie jak to, czyli najnowszy Volkswagen ID Polo. I od razu na początku wszystkich uspokajam. Nie, to nie jest nowe Polo w takim rozumieniu, że nadal będziemy mieli Polo w wersji spalinowej, a to, czyli ID.Polo, tylko uzupełnia gamę. Więc tradycjonaliści nadal mogą sobie wybierać zwykłą polówkę spalinową, natomiast to nie jest tak, że Volkswagen zbudował ten samochód na tej samej płycie podwoziowej co Polo. Nie, to jest płyta MEB, ale z dopiskiem plus, czyli ta sama płyta, jaką mamy na przykład w ID3 czy ID4, ale rozwinięta. A w zasadzie nie rozwinięta, tylko skrócona, ponieważ rozstaw osi tutaj jest o 5 cm większy niż w zwykłej polówce, choć sam samochód jest 2 cm krótszy. Ale jest też wyższy o 8 cm i szerszy o 6 cm i wyobraźcie sobie, że jest szerszy nawet od ID3. Czym to poskutkowało? Poskutkowało to tym, że mamy tutaj nieprawdopodobny bagażnik. Bo wyobraźcie sobie, że ma 441 litrów pojemności. No i teraz tego nie widać oczywiście, ale możemy zrzucić tak nisko sobie podłogę, że teraz faktycznie on jest bardzo foremny, bardzo wysoki. Co więcej, mamy tutaj kilka innych możliwości. Możemy sobie, słuchajcie, na przykład zdjąć tę półeczkę, cyk, umieścić ją w tym miejscu, cyk. Możemy wtedy to złożyć sobie, umieścić w tym miejscu, cyk. Zobaczcie, jak fajnie się to trzyma. I wówczas jeszcze z tym schowkiem pod podłogą mamy możliwość przetransportowania choćby donicy z kwiatkiem, bo to jest w zasadzie podłoga samochodu. Tam nie ma układu wydechowego i nie ma jeszcze jednego. Nie ma silnika elektrycznego, ponieważ tutaj na tej platformie silnik trafił na przednią oś, a w ID3 jest na tylnej osi. I w związku z tym nawet w ID3 mamy bagażnik mniejszy o 55 litrów niż w ID Polo. Od polówki spalinowej jest prawie 100 litrów większy, ale naprawdę to rozwiązanie z możliwością zamocowania i podłogi i półki bagażnika spowodowało, że naprawdę praktyczność level master. Co więcej, tu mamy jeszcze system Harmana Kardona, który ma dodatkowy subwoofer w bagażniku, więc zajmuje on trochę miejsca, ale jeżeli nie mamy tego 10-głośnikowego systemu, tylko zwykłe audio, to nie mamy tutaj subwoofera i mamy jeszcze więcej przestrzeni. No powiem Wam, że nie jeden SUV mógłby pozazdrościć mu bagażnika, takiemu małemu gówniarzowi. Oczywiście w opcji mamy też możliwość zainstalowania sobie haka. W opcji mamy reflektory IQ Light i z przodu i z tyłu, więc mamy tutaj pasek świetlny. Uwaga, zaświęcamy, ponieważ też zobaczycie, że nadal niestety logo się w tym świeci. Niemniej nawet pięknie napis został tutaj wkomponowany, biały na tym jasnym, na tym niebieskim lakierze naprawdę doskonale wygląda. Ciekawostka, projektując samochód, starano się nawiązać tutaj z tyłu do Golfa 1 i rzeczywiście ten trzeci słupek, słupek C, ma dokładnie taki kształt, jak przez wiele lat miał w Golfach i bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o urodę, to jest minimalistycznie. Czyli tak, jak mnie się zazwyczaj podoba, z jednym wyjątkiem, o ile tu jest klameczka tradycyjna, żadna chowana, żadne wgłębienie, tylko tak jak lubię, no to niestety z tyłu postarano się, żeby zrobić coś, co nie zawsze jest praktyczne, czyli klamkę w tym miejscu, w słupku C. Dziwnie to się po prostu otwiera, a mniejsze dzieciaki będą miały większy problem z otworzeniem tych drzwi i zajęciem miejsca w środku, ale sam otwór jest za to bardzo szeroki, a drzwi otwierają się prawie pod kątem 90 stopni w stosunku do nadwozia. Projektując cały samochód, jego bryłę, też brano pod uwagę aerodynamikę i w zasadzie to był główny cel, bo wiadomo, aerodynamika w elektryku jest jeszcze ważniejsza niż w samochodzie spalinowym, bo pozwala oszczędzać energię. Więc ten przód tutaj jest bardzo wygładzony. W zderzaku pojawiły nam się tak zwane kurtyny powietrzne, które mają zminimalizować opory powietrza i sprawić, że tutaj turbulencje w nadkolu będą nieco mniejsze. Podłoga jest całkowicie
płaska. No i zobaczcie, wszystko to jest gładziutkie linie. Tutaj akurat ten LED wygląda bardzo ładnie i akurat świecące na biało logo Volkswagena mi się podoba. W wyższych wersjach oczywiście reflektory IQ Light, czyli inteligentne LED Matrix. Jeżeli chodzi o napędy, to mamy możliwość wybrania silnika, który ma 116 koni, 135 koni albo 211 koni, a będzie też wersja jeszcze mocniejsza, ale o niej opowiem później, bo mam dla Was niespodziankę. Ta wersja 211 koni mocniejsza będzie setkę robiła w 7,1 sekundy, więc już jest pierun szybki. Jak pożenić tę moc silników z akumulatorami? Dwa pierwsze, czyli 116 koni i 135 koni, będą miały akumulator o pojemności 37 kWh netto, oczywiście umieszczony w podłodze. Wersja mocniejsza, czyli 211-konna, ma już akumulator o pojemności 52 kWh i to powinno zapewnić jej zasięg na poziomie 455 km. Oczywiście mówimy o cyklu WLTP. Wersje z mniejszym akumulatorem będą mogły przejechać około 330. I wiecie, ile więcej waży ta wersja 211-konna z większym akumulatorem od takiej 116-konnej z podstawowym akumulatorem? Tylko 8 kg mniej. A to efekt tego, że w wersjach podstawowych zastosowano akumulatory LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe. Te akumulatory mają kilka zalet. Najważniejszą jest to, że są tanie w produkcji. Druga zaleta jest taka, że śmiało można je ładować do 100%, a nawet należy. Ale mają też wadę. Wadą jest niska gęstość energetyczna. Natomiast w wersji najmocniejszej, czyli 211-konnej, zastosowano akumulator o innej technologii, NMC, czyli niklowo-manganowo-kobaltowy. On ma dużo większą gęstość energii, więc w tym samym gabarycie i w tej samej masie upchano 52 kWh, a nie 37. Ale to rozwiązanie jest po pierwsze droższe, a po drugie, jak na co dzień ładujecie samochód, to lepiej ładować go do 80-90%, a do 100% tylko wtedy, kiedy udajecie się w dłuższą podróż. Ładuje się to tutaj, w tym miejscu. W domu, jak ładujecie, korzystacie z tego 11 kW, więc mniejszy akumulator jest po 3,5 godziny pełny. Natomiast jeżeli ładujecie się na szybkich ładowarkach, to w tych bateriach 37 kWh maksymalna moc ładowania to 90 kW. Powiecie, to coś mało. Mało, ale tak małe auto z tak małym akumulatorem i tak w 27 minut jest do 80% naładowane. Mocniejsza 211-konna wersja ma już szybsze ładowanie, bo 105 kW i tam też 80% pojawia się po około 25 minutach. Wystarczająco, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z miejskim samochodzikiem. Do tego gniazda można też sobie podłączyć specjalny adapter i mamy funkcję V2L, czyli Vehicle to Load. To oznacza, że możemy tutaj sobie podłączyć urządzenia do takiego zwykłego gniazdka 230 V o mocy 2,3 kW, czyli nie wiem, projektor, ekspres do kawy, lodówkę, pralkę nawet udźwignię, bo pralki nie mają dzisiaj więcej niż 2 kW. Natomiast jeżeli wpinamy gniazdo kempingowe, to ta moc to nawet 3,6 kW. Jak sobie spojrzymy na parametry akumulatora, jak spojrzymy sobie na zasięgi, to wychodzi, że dzięki tej aerodynamice, dzięki dopracowaniu całego samochodu i dzięki temu, że jest stosunkowo lekki, bo waży 1,5 tony, co jak na elektryka jest wybitnym rezultatem, jest 300 kg lżejszy od ID.3, możemy przejechać 100 km używając zaledwie 11-12 kWh średnio. A w mieście to zużycie energii ma być jeszcze mniejsze i wynosić około 9-10 kWh, co oznaczałoby, że nawet tymi egzemplarzami z mniejszymi akumulatorami przejedziemy około 400 km w warunkach miejskich. Padną pewnie pytania, co jest pod maską? No nie ma tutaj silnika elektrycznego, bo on jest tam nisko umiejscowiony przy samej osi samochodu, natomiast tutaj mamy cały osprzęt. I nie ma tutaj franka, będzie dopiero w wersji Cross, która będzie nieco wyższa, natomiast mamy tutaj kompresor klimatyzacji i dlatego nie ma franka. Specjalnie go wydzielono, nie zainstalowano go gdzieś z boku, nie przytwierdzono do grodzi, która oddziela komorę silnika od wnętrza, dlatego że on wpada w wibracje, jak widzicie. I jakby był gdzie indziej umieszczony, to te wibracje wpadałyby do środka, w sensie przenoszone byłyby na wnętrze. Więc żeby temu zapobiec, to on jest tutaj luźno i nie przenosi dzięki temu wibracji.
Pierwsze wrażenie, jak usiadłem tutaj na fotelu pasażera, żeby się trochę przesunąć, to powiem Wam, że nie mam wrażenia, że siedzę w elektryku. Elektryki zawsze mają tę platformę trochę grubszą przez to, że tam jest akumulator i siedzi się wysoko. A tutaj siedzę po prostu jak w samochodzie miejskim. Dużo miejsca na kolana, sporo miejsca nad głową, mimo że mamy tutaj szklany dach opcjonalny i naprawdę jest dosyć wygodnie. Pytanie teraz, jak to będzie za mną? No bo od platformy elektrycznej, szczególnie dłuższej o 5 cm od tej w standardowym spalinowym Polo, można wymagać trochę więcej. Biorąc pod uwagę fakt, że samochód jest 2 cm krótszy od zwykłego Polo i mówimy o klasycznym segmencie B i biorąc pod uwagę fakt, że tam siedziałem bardzo wygodnie i jeszcze miałem spory zapas miejsca, to zobaczcie, jest naprawdę nieźle. Na kolana, bo nad głową już niestety nie. Jest dosyć pionowe to oparcie kanapy, więc raczej dla dzieciaków, ale to mówię ze względu na ilość miejsca. Natomiast tutaj, zobaczcie, za przednimi fotelami naprawdę na nogi jest dużo więcej miejsca niż w zwykłym Polo i dużo więcej miejsca niż w jakimkolwiek innym samochodzie spalinowym segmentu B. Mamy tutaj oczywiście całkowicie płaską podłogę, więc na upartego nawet ktoś tutaj może usiąść sobie z małymi stopami na środkowym siedzisku i przejechać jakiś krótszy dystans. 2 gniazda USB-C, nie ma tutaj nawiewów klimatyzacji do 3. rzędu, ale zwracam Wam uwagę na materiały, bo Andreas Mint, czyli projektant, który jakiś czas temu wrócił z Audi do Volkswagena z powrotem, dostał wolną rękę, jeżeli chodzi o projektowanie nowych samochodów. I zarówno jeżeli chodzi o design, jak i materiały użyte do wykończenia wnętrz. I naprawdę chłop się bardzo postarał. Stwierdził, że Volkswagen musi wrócić do fajnej jakości, musi czymś zaskakiwać, że te samochody zawsze były wyznacznikiem tego, jak się auta robi we wnętrzach i tak ma być teraz. Więc zobaczcie, tutaj cały boczek pokryto miękką, fajną tkaniną w segmencie B. Tutaj owszem, jest twardy plastik, ale niezłej jakości i nie sprawia wrażenia taniego. Bardzo ładnie wkomponowane głośniczki Harmana Kardona. Cały podłokietnik ma miękki materiał na w zasadzie całej długości. Fajnie wkomponowana klamka, ale też dzieciakom będzie trudniej otworzyć te drzwi, nie tylko z zewnątrz, ale też z wewnątrz, bo ona z dosyć dużym oporem pracuje, ale wkomponowana została fajnie, wygląda to minimalistycznie. Kieszeń w drzwiach, gdzie wejdzie nam jakaś półlitrowa buteleczka wody, ale nawet fakt, że to ma taką fakturę nawiązującą do maskownicy głośnika, jeżeli chodzi o estetykę, naprawdę dobrze robi. A z przodu jest jeszcze lepiej, bo zobaczcie, tutaj owszem, znowu mamy na podszybiu twardszy materiał, ale oprócz tego, że mamy tutaj super wykończenie na boczku drzwi takim przyjemnym materiałem, to jeszcze mamy szef zrobiony i to nie jest taki zwykły szef, tylko to jest szef wszystkich szefów tak naprawdę. A jeszcze oprócz tego zobaczcie, co można zrobić. Ups. Odczepiać sobie te znaczki. Jest do tego specjalne urządzenie, tylko tutaj w naszym egzemplarzu go nie ma i można sobie je wymieniać. Jest w ofercie chyba 10 czy 12 takich różnych znaczków, a można nawet sobie na drukarce 3D zaprojektować swoje i to nam wchodzi tutaj, można sobie indywidualizować to wnętrze. Tutaj znowu w kieszeń w drzwiach wejdzie nam 1,5 litrowa butelka wody, a tam za moimi plecami jest jeszcze lepiej. Za chwilę Wam pokażę, jak fajnie można zaprojektować auto inaczej, z odwagą, oryginalnie i wreszcie czymś Volkswagen nas zaskoczył. O, widzicie, tam stoi ta niespodzianka, którą za chwilę Wam również pokażę. Natomiast największą niespodzianką i tak jest wnętrze ID Polo. Jest fenomenalne. Tak jakby Volkswagen wyciągnął wnioski ze wszystkich swoich pomyłek z ostatnich lat. Zobaczcie, jak przeszyte są fotele tutaj, w tym miejscu. Jak ładnie to jest wszystko zrobione, jakie są przyjemne te tkaniny, jak fajna jest tkanina mięciutka tutaj na górze deski rozdzielczej. Tutaj znowu mamy nawiązanie do tego materiału, który jest na drzwiach. Tutaj taka marmurkowa wstawka fajnie się trzyma. Jakościowo, mimo że wersja produkcyjna, nie ma czego się czepiać. Ale spójrzcie na to! Wróciły fizyczne przyciski do klimatyzacji. Dwustrefowej oczywiście, więc mogę sobie w końcu klawiszami ustawiać temperaturę, włączyć nawiew na przednią szybę, podgrzewanie tylnej szyby. Mogę sobie zamknąć obieg powietrza w środku, auto, regulować moc wentylatorów. No petarda. Naprawdę. Brawo Volkswagen, że wyciągasz wnioski. Tak samo jeżeli chodzi o klawisze tutaj na kierownicy. Wszystko ładnie uporządkowane i fizyczne, a nie haptyczne. Fizyczne przyciski do sterowania szybami, lusterkami. No po prostu nareszcie jest
jednocześnie minimalistycznie, ale też praktycznie. A teraz spójrzcie na to i na to, co tutaj się zmieni, jak sobie zjadę paluszkiem i kliknę retro. Tada! Jaki to jest czad. Zobaczcie, zegary z Golfa 1. I naprawdę doskonale to imitują. Doskonale. Strasznie mi się to podoba, jak oni to zrobili. Nie można było całkowicie naładować pojazdu, patrzy instrukcja obsługi. Dobra, on jest i tak niejezdny, bo jest wersją przedprodukcyjną. Zobaczcie, ładowanie i akumulatorek. Widzicie tą taśmę? To nie dość, że słuchajcie, jak zacznie odtwarzać, to wiecie, że tutaj będzie się zmieniała, będzie naprawdę nawijała się taśma na tą szpulę, a z tej będzie znikała. No po prostu odwalili kawał dobrej roboty. Tutaj mam ładowarkę indukcyjną, tu mam miejsce na drugi telefon, ale też ten telefon mogę umiejscowić sobie w ten sposób i tutaj od dołu mam dziurkę, przez którą mogę sobie przewlec kabel, więc on mi nigdzie tutaj nie wisi, wtedy spoczywa tutaj na dole, bo ta konsola środkowa jest wisząca, więc jeszcze wygospodarowano tutaj miejsce. Tu są 2 gniazda USB-C, trudno dostępne, owszem, nie jest to łatwe tam wpiąć kabelek, no ale jak go raz wepniemy, tu przewleczemy, to sytuacja się zmienia. Podłokietnik dosyć głęboki, ale wąski, no i nie jest regulowany, natomiast jest dosyć wygodny, we właściwym miejscu zamontowany. No powiem Wam, naprawdę robi robotę, a jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, bo jak sobie tutaj wejdziemy w światło i wejdziemy sobie w oświetlenie wnętrza i jak sobie na przykład wybierzemy nawigację i tu klikniemy to zobaczcie, zacznę odtwarzać, jak tutaj teraz poprowadzono LEDy. I to jest ID Light, czyli ono Wam pokazuje stan naładowania, jak skręcacie, to na przykład będzie włączało kierunkowskaz, albo jak włączycie światła awaryjne, to pewnie będzie wyświetlało, nie. O, tutaj wtedy wyświetla, zobaczcie, w tym miejscu. Więc nawet daje Wam sygnał, że są włączone światła awaryjne, jak włączę kierunkowskaz, to nic się akurat nie dzieje. Natomiast przy niektórych rzeczywiście sytuacjach, czy nawet jak gra muzyka, czy jak się różne inne rzeczy wydarzają, na przykład infotainment, połączenie przychodzące, jak przychodzi połączenie, to widać, że dzwoni telefon, nie? Albo jak weźmiemy sobie ustawianie temperatury, proszę bardzo, to pokazuje, jak się ustawia temperatura. I teraz te paski LED-u, tego ID Light, przechodzą też na boczne drzwi. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie i estetycznie. Nawet ta kierownica, która nie jest taka typowo okrągła, która ma tylko 2 ramiona, bardzo dobrze leży w dłoniach. Idealnie pasuje do określenia wnętrza tego auta takie proste słowo. Fajne. Wsiadacie i po prostu japa się cieszy. A to, co zrobiono tutaj z tym retro, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Tak bym jeździł, nigdy bym tego nie zmienił. Jak babcię kocham. Mimo że elektroniczne, to nawiązanie petarda. Jeszcze jedna fajna rzecz. Jak wysiadając ją zauważyłem. Zobaczcie, otwieram drzwi i podświetla się logo Volkswagena na kierownicy. Jak zamykam, to żeby mnie nie rozpraszało, gaśnie. Tada! Widzicie to? GTI. I tak ID Polo będzie też w wersji GTI. Silnik oczywiście będzie mocniejszy, bo będzie miał 226 koni i 290 Nm. Setka pojawi się na prędkościomierzu po niespełna 7 sekundach, dokładnie po 6,8. Ale mocniejszy silnik to nie wszystko, ponieważ będziemy mieli obniżone zawieszenie standardowo DCC o 15 mm względem zwykłego ID Polo i jeszcze na tej przedniej osi pojawi nam się elektroniczna szpera. No i oczywiście stylistycznie to też będzie troszkę coś innego niż zwykłe Polo, ponieważ mamy tutaj dużo nawiązań do tradycji GTI, na przykład ten czerwony pasek ciągnący się po całej szerokości, tam mieliśmy taki satynowy. Pięknie wkomponowano tutaj GTI, to nie jest żadna naklejka, tylko to jest po prostu tradycyjny znaczek. Tutaj w dole pojawił nam się tradycyjny dla GTI plaster miodu. Tradycyjny dla GTI jest też ten czerwony kolor. Bardzo ładne, fajnie zaprojektowane 19-calowe felgi. Na progu, tutaj w tylnej części też ładny napis GTI. No i z tyłu dodatkowy spoilerek, który tutaj mamy i fajnie zaprojektowany dyfuzorek. Zupełnie inny ten zderzak jest niż w zwykłym GTI, niż w zwykłym ID Polo. Przynajmniej ta dolna jego część wygląda fajnie, agresywnie i jeszcze
taka wisienka na torcie, czyli znowu GTI centralnie. Tu już nie mamy ID Polo, tylko mamy GTI. I znowu takie fajne detale. W Golfie mieliśmy z manualem, wiecie, dźwignię zmiany biegów, która była na wzór piłeczki golfowej zrobioną. Wiadomo, że w elektryku nie ma już tej piłeczki golfowej, ale nawiązanie zostało tutaj na maskownicy śrub na felgach. Zobaczcie, nawet na nakrętkę wentyla. Też ma znaczek GTI, jest taka stalowa, fajna, porządna i we wnętrzu też znajdziemy sporo takich nawiązań. Kolor czerwony na szwach wszystkich szefów, na boczkach. Oczywiście na fotelu i też takie nawiązanie do tradycyjnej kraty GTI. I nawet mamy tutaj, zobaczcie, kubełkowe fotele i tutaj mamy ładnie wkomponowane GTI. Tutaj jakieś drobne, fajne wstaweczki. Tutaj ten pasek na szczycie kierownicy czerwony. Tutaj czerwona linia, to nie jest LED. Natomiast też fajne jest to, że tutaj w tym przypadku też mamy te klasyczne zegary, znane z Golfa 1, ale jak nacisnę sobie ten przycisk GTI, to od razu wszystko mi się tutaj zmienia. Mamy tradycyjne zegary takie jak dla GTI, tylko już elektroniczne oczywiście i jak sobie z powrotem wymuszę to retro, no to mam powrót do tych retro zegarów i wszystko jest tak jak tam Wam pokazywaliśmy, czyli po staremu, w nowej zupełnie formie. I tu jeszcze jest takie troszkę nawiązanie do tej piłeczki golfowej, widzę. A tak to materiałowo petarda. Tutaj już na boczkach zamiast prawdziwego takiego materiału jak tam, takiej tkaniny, to mamy alkantarkę. Więc ten GTI też będzie się wyróżniał, jeżeli chodzi o stylistykę z zewnątrz i jeżeli chodzi o akcenty w środku. Ceny. Na razie tanio nie jest, bo jest dostępna wyłącznie wersja 211-konna w wyższych wersjach wyposażenia i ma większy akumulator, jest mocniejsza, więc kosztuje odpowiednio więcej. Ale już w połowie lipca wejdzie podstawowa wersja 116-konna w wersji Trend i tam ceny będą startowały od, uwaga, 99 900 zł, więc Volkswagen w ten sposób chce zachęcić tych, którzy do tej pory szukali miejskiego auta spalinowego, do tego, żeby wsiedli w elektryka. I nawet jak będziemy tam mieli ten mały akumulator 37 kWh, zakładając tak niewielkie zużycie energii w mieście, czyli powiedzmy 10 kWh na 100 km, to pokusiłbym się o kupno takiego auta, nawet jeżeli nie mamy własnego garażu. Tylko ładujemy się na ładowarkach publicznych, idziemy na zakupy, spędzamy 30 minut na tych zakupach, wracamy, mamy naładowany samochód powiedzmy na 250-300 km. Jeżeli jeździmy dosłownie 50 km dziennie, to możemy w ten sposób ładować go raz na tydzień. Więc wreszcie takie elektryczne maluchy stają się realną alternatywą dla samochodów spalinowych segmentu B. Natomiast najbardziej w Polo, w ID Polo podoba mi się to, że Volkswagen wraca do starych czasów, do jakości wykonania, do fajnych pomysłów, do solidności i do bycia jakimś. Naprawdę po ID Polo doskonale to widać.